Dzień dobry moi drodzy, witam Was dzisiaj z holenderskiego Valkenburga. Niezbyt słoneczna pogoda, ale na pewno bardzo gravelowa pogoda, bardzo gravelowe okolice. Jesteśmy tutaj od kilku dni, jeździmy na rowerach, ale też poznajemy nową grupę napędową Shimano GRX. Dzisiaj właśnie o nowym GRX-ie będzie, czyli o nowej generacji najpopularniejszego gravelowego napędu na świecie, bo takie są statystyki. Ponad 75% rowerów gravelowych produkowanych w Europie od europejskich producentów i wyjeżdża na napędach Shimano GRX, więc ta dominacja Shimano jest bardzo duża. GRX był rewolucją pewnego rodzaju dla Shimano w 2018 roku. W 2023 roku Shimano pokazuje nową generację tego napędu i ja Wam dzisiaj opowiem, czy to dalej jest rewolucja. Czy może ewolucja, a może nic się nie zmieniło, co się zmieniło. W każdym razie dzisiaj właśnie Shimano zdjęło embargo na nowego GRX-a, więc mam dla Was pierwsze wrażenia z nową grupą Shimano GRX. Nie będziemy przedłużać, lecimy z pigułą najważniejszych informacji o nowym GRX-ie. Najważniejsza informacja na początek jest w ogóle taka, że jesteśmy tutaj na premierze grup mechanicznych. Shimano nie ukrywa, że powstanie też GRX Di2 nowej generacji, czyli GRX elektroniczny nowej generacji, ale to wydarzy się za jakiś czas i na razie nikt nam nie powiedział, kiedy to nastąpi, natomiast nikt nie ukrywa, że będzie to miało miejsce. Natomiast póki co pokazano grupy mechaniczne. Mówię grupy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z dwoma, albo można by powiedzieć nawet trzema wariantami. Dwoma dlatego, że mamy oczywiście grupy w układzie 1x12, grupy w układzie 2x12 i jest też wariant tańszy, natomiast wariant tańszy nie obejmuje kompletnej grupy. W przypadku wariantu tańszego mówimy o kilku tańszych komponentach, takich jak klamko manetki i korba. Natomiast nie ma już, tak jak w przypadku poprzedniej generacji, wariantu tańszego, który byłby na przykład układem 1x11 czy 2x10, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej generacji. Teraz tańsze komponenty, tańsza grupa GRX to po prostu są tańsze klamkomanetki i inna korba. Jeżeli chodzi o takie komponenty jak kasety, jak przerzutki, tutaj mamy komponenty w zasadzie w trzech wariantach, czyli dwie wielkości przerzutki do układu 1x12, jedna wielkość przerzutki do układu 2x12, no i oczywiście przednia przerzutka do układu 2x12. Co jest najważniejsze i dlaczego tutaj przede mną dzisiaj stoi rower z układem 1x12? Oczywiście na przebitkach zobaczycie też rower z dwoma blatami z przodu, natomiast rower z jednym blatem z przodu dla mnie jest chyba tutaj ważniejszy, no bo jak można zobaczyć już po specyfikacji, macie do wyboru kasety, które zaczynają się od 10 ząbków, czyli Shimano postawiło, tak jak SRAM, na kasety zaczynające się od 10 ząbków, co może być fajną informacją dla osób, które wiecznie narzekały, że stosując napędy Shimano z jednym blatem zawsze mają problem z znalezieniem blatu odpowiednio optymalnego, bo blat albo będzie za duży, albo będzie za mały, jednak ten jeden ząbek z tyłu naprawdę robi różnicę. No i Shimano tutaj postanowiło zrobić bardzo prosty zabieg, mianowicie skorzystało z tego, co już miało, czyli po prostu zastosowało kasety rodem z rowerów MTB. Ci z Was, którzy siedzą w temacie, wiedzą, że Shimano już posiada kasety MTB właśnie od 10 ząbków i tak naprawdę te kasety z MTB po prostu wylądowały w GRX-ie, więc macie do wyboru kasety 1045 i 1051, które współpracują z dwoma przerzutkami. Przerzutki też mocno przypominają wizualnie nowego XTK, jak sobie to zobaczycie na detalach, więc tutaj tak naprawdę jest bardzo dużo zapożyczeń z grup MTB. Korba w przypadku układu 1x12, w przypadku droższego wariantu oferuje nam stopniowanie albo po prostu zębatki 40 i 42, natomiast tańsza korba jest też dostępna w wersji 38 ząbków. Większe zębatki oficjalnie nie istnieją. Jakbyście chcieli mieć twardsze stopniowanie, no to trzeba gdzieś tutaj aftermarketowo z jakichś innych dostawców korzystać, ale przy rozstawie śrub Shimano nie jest to, jak wiemy, problem. Więc największe różnice właśnie w przypadku grup 1x12 to różnice z dużych kaset. W końcu GRX jest dostępny z dużymi kasetami. Shimano w ogóle ułożyło całą filozofię przy nowym GRX-ie, tak aby te dostępne opcje napędowe odwzorowywały różne filozofie, czyli mamy taką wersję nie do zatrzymania, czyli właśnie tą wersję z kasetą 10x51, która ma być taką najbardziej
uniwersalnie turystyczną, czyli taką, która ma pozwolić Wam wjechać wszędzie, oczywiście o ile gravel może wjechać wszędzie. Jest wersja z jednym blatem, ale takim bardziej wyścigowym nastawieniu, to jest właśnie ta 1045. No i jest wersja dla tych, którzy lubią mieć jak najbardziej optymalną kadencję, mieć duży wybór biegów, no to jest oczywiście wersja z 2 blatami, więc tak sobie to Shimano ułożyło. Co tu się jeszcze dzieje ważnego? Nowe klamkomanetki, tutaj dzieje się wbrew pozorom nic rewolucyjnego, ale jest trochę subtelnych różnic. Najważniejsza różnica, którą pewnie wyczujecie przy kierownicach z flarą, to w topowych odmianach zmieniono trochę kształt, profilowanie klamek, przez co one bardziej pasują do kierownic z flarą. Przy kierownicach z flarą po prostu układają nam się idealnie do profilu kierownicy, przez co jest większa powierzchnia styku dłoni z klamkomanetką, jest powinno być po prostu wygodniej. Dostępne są różne warianty, jeżeli chodzi o sposób działania lewej klamkomanetki w napędach 1×12, czyli w napędzie 1×12 lewa klamkomanetka może być tylko hamulcem, a może być też odpowiedzialna za obsługę sztycy regulowanej. Wtedy charakterystyczny element to po prostu to, że klamka jest ruchoma, natomiast nie ma przycisku do zmiany biegów, który jest charakterystyczny dla klamkomanetek pod układ 2×12. Warto też zwrócić uwagę na to, że w tańszych wariantach, czyli w tej tańszej grupie, też zmieniono pewne detale, jak na przykład profilowanie tych gum i sposób wykonania tych gum, aby one były bardziej ergonomiczne, po prostu bardziej komfortowe. Więc zmiany w klamkomanetkach są. Ja w ogóle uważam, że tak wizualnie te klamkomanetki teraz bardziej nawiązują do topowych poprzednich elektronicznych klamkomanetek, czyli klamkomanetek Di2, które uważam za bardzo udane. Więc żadne rewolucje, ale po prostu jeżeli chodzi o wykonanie, wygląd, one są po prostu troszeczkę nowocześniejsze i też wydaje mi się, że akurat są bardziej komfortowe. Też sposób działania przycisków, mam wrażenie, że jest taki bardziej smooth w porównaniu z poprzednią generacją. Tutaj oczywiście wiele zależy od linek, od pancerzy, od tego, jak to jest wszystko konserwowane, a natomiast porównując to nawet z nowymi klamkomanetkami poprzedniej generacji, to te są takie troszeczkę bardziej delikatne. Mała różnica, ale podczas jazdy jest to w jakiś sposób odczuwalne. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zaciski hamulcowe, to tutaj też nie ma rewolucji. To są patenty, które już znamy z nowej 105 Di2, które znamy z Ultegry. Czyli mamy przede wszystkim troszeczkę więcej miejsca na klocki. W sensie w położeniu bazowym klocki dają trochę więcej miejsca dla tarczy, czyli w sytuacji, w której tarcza nam złapie jakieś zabrudzenia, a tarcza będzie minimalnie krzywa, no to jest zminimalizowane ryzyko, że ona będzie dzwoniła o te klocki, bo one po prostu są dalej. 10% ta różnica wynosi. Co jest jeszcze nowe, co debiutuje? Debiutują nowe koła już stricte gravelowe, koła oczywiście na karbonowych obręczach, koła o takich wymiarach, powiedziałbym, mocno gravelowych, czyli mamy tutaj szerokość wewnętrzną obręczy 25 mm, mamy koła, które są oczywiście gotowe pod tubeless, ale nie są kołami hookless. Charakterystyczny element dla Shimano. Shimano, tak jak w kołach szosowych nowych, tak i w kołach gravelowych nie poszło w stronę technologii hookless, więc jakbyście sobie tutaj chcieli na przykład opony z dętkami jeszcze, no to nie ma żadnego problemu i też wybór tych opon jest większy. Koła lekkie, koła poniżej 1400 gramów, więc naprawdę niezła waga jak na koła gravelowe, ale też warto zaznaczyć, że nie są to koła tanie, chociaż podobno ma być coś taniej, tak słyszałem. Co ważne, koła dostosowane już pod kasety 12-rzędowej, to jest ważne info, bo koła będą dostępne oczywiście w wariantach bębenków microspline i wariantach bębenków szosowych, natomiast co jest ważne, tak samo jak w przypadku kół szosowych, na te koła, na te bębenki nie założycie już kaset 11-rzędowych, czyli tak jak w przypadku starszych generacji kół, które mają bębenki 11-rzędowe, jesteście w stanie na nie założyć nowe kasety 12-rzędowe, tak w przypadku nowych kół i gravelowych i szosowych nie jesteście w stanie na nie wrzucić kaset 11-rzędowych, jeżeli mielibyście taką fantazję, żeby sobie kupić nowe koła GRX-a i założyć do nich którąś ze starszych generacji napędów, czy to GRX-a, czy Ultegry, czy 105. Jeśli chodzi o nowe korby pod 2 blaty, tak samo mamy dwie korby różniące się materiałami i stopniowaniem, czyli oczywiście tańszą i droższą. W przypadku droższej korby mamy stopniowanie 48-31, w przypadku tańszej korby stopniowanie 46 do 30. Jeżeli chodzi o nową przednią przerzutkę, no to tutaj standardowe rozwiązania, które znamy już z patentów, które Shimano stosuje w GRX-ie, czyli jest ona troszeczkę odsunięta na bok, aby w porównaniu do grup szosowych zostawić trochę więcej miejsca na szeroką oponę czy na błoto. Największe plusy, największe minusy, no na pewno dużym plusem jest to, że w końcu te napędy są 12-rzędowe, tak jak ma to miejsce w przypadku największej konkurencji. To naprawdę ma sens i po prostu jest dogonieniem tego, co powinno już się jakiś czas temu wydarzyć. Fajnie, że faktycznie mamy opcję stopniowania od 10 ząbków w przypadku kasety, bo to naprawdę ma duże znaczenie i dużo
ułatwia, jeżeli chodzi o dobranie odpowiedniego przełożenia w naszym rowerze, po prostu dobrania blatu tak, aby dało się tym rowerem wszędzie podjechać, a przy tym wszystkim, żeby na bardziej płaskich odcinkach móc rozwijać przyzwoite prędkości. Fajnie, że tutaj Shimano też nie wymyśliło nic od nowa, nie wymyśliło żadnego standardu od nowa, który zmuszałby nas na przykład do zmiany kół i jakichś wielkich rewolucji, tylko mamy tutaj z grubsza zaczerpnięte standardy, które już są i które nie są aż tak skomplikowane. Oczywiście jak macie szosowe koła aktualnie i chcielibyście do nich wrzucić tę dużą kasetę pod microspline, no to nie będzie to plug and play, ale nie są to aż tak skomplikowane manewry jak wymyślenie od nowa całego mechanizmu, chociażby bębenka. Fajnie, że jest poprawiona ergonomia klamkomanetek. Ja uważam, że one są bardziej wygodne, to jest żadna rewolucja, ale one są po prostu troszkę bardziej wygodne i dopracowane niż poprzednia generacja. Co może być minusem? Myślę, że dla wielu osób minusem może być to, że no nie mamy już takiej radykalnie tańszej opcji. Ja nie widziałem jeszcze cenników nowych grup i nowych komponentów, natomiast na pewno nie będzie już takiej opcji, że będzie dostępna grupa radykalnie tańsza, tak jak miało to miejsce w przypadku dotychczas dostępnego RX 400, więc tutaj się troszeczkę zmienia. Wszystkie grupy bazują na 12-rzędowych kasetach, więc ceny komponentów, no bo ceny kaset i cena najtańszej wyjściowej grupy będzie na pewno wyższa niż miało to miejsce w przypadku aktualnie najtańszego GRX-a, więc to może być trochę problem. Z jednej strony Shimano daje nam bardzo dużo wariantów, jeżeli chodzi o dobór napędu pod kątem stopniowania w przypadku wersji z jednym blatem czy z dwoma blatami, ale jednak tracimy radykalnie tańszy i radykalnie inny wariant, jak miało to miejsce w przypadku dotychczasowej najtańszej grupy w układzie chociażby 2×10, więc tak samo jeżeli chodzi o napęd 1×12, warto zwrócić uwagę na to, że będzie problem z obsługą mniejszych kaset. Myślę, że osoby, które używały GRX-a na przykład w przełajach, mogą to odczuć. Reszta pewnie tego w jakiś wybitny sposób nie odczuje. Ewolucja, a nie rewolucja. Tak bym powiedział, tak najbardziej mogę podsumować nowości, jeżeli chodzi o nowego GRX-a, jeżeli chodzi o GRX-a w układzie 2×12. Wydarzyło się to, czego się wszyscy spodziewaliśmy, czego wszyscy oczekiwaliśmy, że GRX będzie 12-biegowy. Nie ma rewolucji. Czy te rewolucje się pojawią przy okazji premiery grupy elektronicznej? Zobaczymy za jakiś czas. Na razie tyle, jeżeli chodzi o nowego GRX-a w wersji mechanicznej. Napiszcie, co o tym sądzicie, czy te zmiany Wam się podobają, czy uważacie, że tego typu zmiany tylko pogłębią dominację tej grupy napędowej na rynku, bo ciekawostka jest, słuchajcie, taka, że wśród europejskich producentów rowerów gravel GRX stanowi nawet 75% sprzedaży, czyli wśród oferowanych i sprzedawanych na europejskim rynku rowerów produkowanych przez europejskich producentów 75% to komponenty Shimano GRX, więc mimo tego, że wielu z nas ekscytuje się, jeździ prywatnie i widzi dużo nowości, na przykład od SRAMa, to jednak ta dominacja Shimano jest bardzo duża. Ja jestem bardzo ciekawy, czy te zmiany, które się pojawiły, te dominacje pogłębią, czy wręcz przeciwnie, może coś Shimano zabiorą. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie, jak Wy patrzycie na te nowe rozwiązania, te nowe propozycje, czy to jest krok w dobrą stronę, czy może niekoniecznie. Póki co, dzięki, żegnam się z Wami z Valkenburga. Jeżeli interesuje Was więcej o GRX-ie, to bądźcie czujni, bo wkrótce jeszcze przynajmniej jeden odcinek związany z jazdą na tej grupie. Dzięki za uwagę, hej!